Witam wszystkich. Chciałem Wam pokazać swoją instalację fotowoltaiczną, jaką udało mi się ostatnimi czasy stworzyć. Wielu pewno zauważyło od razu ten magazyn. Inspirowany magazynem Paragona, czyli pana Leszka z YouTube'a, który jest bardzo rozpoznawalną osobą, jeśli chodzi o jego kanał. I teraz tak, bardzo chciałem kupić model SMV falownika, czyli identyczny taki jak ma pan Paragon, pan Leszek. No ale niestety w czasach pandemii były zawirowania, no i nie udało mi się kupić tego modelu. To znaczy tak, 2 razy kupowałem go na AliExpressie, ale za żadnym razem po prostu do mnie nie doszedł. Chińczycy po prostu cały czas zwiększali czas dostawy. No i po 2 nieudanych próbach po prostu kupiłem ten model SMP 5KW. I co mogę powiedzieć? No, jestem zaskoczony tym falownikiem. Prawdę mówiąc, nawet nie wiem, czy bym się teraz na niego nie zdecydował, jeśli miałbym do wyboru SMV, a ten. No bo naprawdę jest wykonany solidnie, nie ma żadnych problemów. No i z tego co widzę, no to tak naprawdę on ma więcej funkcjonalności niż ten model SMV. No, pierwsza rzecz to charakteryzuje się bardzo cichą pracą i modulowaną prędkością obrotową wentylatora. No bo wiele falowników niestety albo załączają te wentylatory na pełną moc i wyłączają. No i to nie jest za dobre. Tutaj mamy modulację, jeśli z tego co zauważyłem, zużycie, pobór energii jest większy niż 700 W z fotowoltaiki i generalnie przetwornica pracuje z większą mocą niż 700 W. To już wchodzi z najniższych na wyższe obroty i tak dalej, i tak dalej. Później chyba przy około 1200 watów wchodzi na kolejny bieg. No tak da się to usłyszeć, jeśli zwiększamy, jeśli zwiększa się moc, da się usłyszeć po prostu tą modulację i bardzo fajnie to działa. W tym momencie jest tylko 340 W z fotowoltaiki, bo już mamy końcówkę ładowania akumulatorów. Na dom praktycznie teraz nic nie idzie i chodzi on bardzo, bardzo cicho. Co ciekawe, no już wiele modeli tych falowników się zaczęło pojawiać, które umożliwiają pracę bez magazynu energii, bez akumulatorów. No i to jest jeden z tych. Też na to się pisałem i bardzo chciałem taką funkcjonalność, no bo stworzenie magazynu energii no, zajmuje dosyć dużo czasu. I ten falownik przez około 5 miesięcy, 4-5 miesięcy pracował na samych panelach bez magazynu energii. No i działał bardzo dobrze, no, sprawował się bezproblemowo. Obniżył mi w tym czasie rachunki o około 50%. Także no, można go praktycznie używać bez magazynu energii i nie ma żadnych problemów. To znaczy, no, minus jest taki, jeśli mamy tylko jedno źródło energii zapasowej, czyli w tym przypadku będzie to sieć i korzystamy z energii z fotowoltaiki, no to on jednak pobiera moc z sieci. To znaczy, jeśli mamy z fotowoltaiki 2000 W w danym momencie, w domu bierzemy też 2000 W, no to na samą obsługę, na samo działanie falownika moc pobierana z sieci, a to jest nawet do 200 W. Około 10% tego, co bierzemy na dom, jest potrzebne do obsługi falownika. Tak jak mówię, przy 2000 W 200 W około pobiera falownik z sieci. Jeśli to jest 200 W, no to już są takie jednostki około 20-40 W w danym momencie. No i to jest minus tego falownika, ale do momentu, gdy zaczniemy korzystać z magazynu energii. Wtedy nie pobiera już energii w ogóle z sieci. Korzysta tylko i wyłącznie z magazynu energii i
i po prostu nie bierze energii z sieci w ogóle. A słyszałem, że są falowniki, które no niestety tą energię pobierają. Nawet jeśli pracuje w trybie bateryjnym, no to na własne zapotrzebowanie, na własną konsumpcję takie falowniki jeszcze, czy no inne falowniki poza nie licząc tego, pobierają energię z sieci. Przede wszystkim dobiera energię z sieci, jeśli przykładowo pracuje w trybie tylko z fotowoltaiki. W domu mamy zapotrzebowanie na 1000 W, fotowoltaika daje 500 W, no to z sieci dobiera sobie tylko i wyłącznie brakujące 500 W, żeby obsłużyć nasze zapotrzebowanie. Także no, synchronizuje się z częstotliwością sieci i naprawdę działa tak, jak powinien działać. Jeśli chodzi o tą synchronizację z sieci, to jest jeden z chyba, w zasadzie nie wiem, nie spotkałem jeszcze takiego modelu, to jest prawdziwa, jedyna chyba hybryda, która może oddawać też tą energię do sieci. Czyli jeśli mamy nadmiar, no to możemy tą energię wysyłać do sieci. No oczywiście to nie jest model, który znajduje się na liście testowanych falowników z firm energetycznych, więc tego legalnie w Polsce robić nie możemy, ale chodzi tutaj tylko i wyłącznie o to, że ma taką możliwość, że naprawdę synchronizuje się z częstotliwością sieci i to jest prawdziwy falownik hybrydowy. Także no, według mnie nie wiem jeszcze, które modele są prawdziwymi hybrydami, bo tak jak mówię, no ten SMV, który bardzo chciałem, no jednak chyba takiej możliwości nie ma. Co tu jeszcze na plus, jeśli chodzi o ten model? Ma wbudowane Wi-Fi, co prawda no nie działa ono najlepiej, ale no zawsze możemy podpiąć sobie pod port COM zewnętrzny moduł Wi-Fi, ale tutaj jest wbudowane Wi-Fi, które działa, pokazuje wszystkie parametry pracy, pobór mocy z baterii, z fotowoltaiki i tak dalej, i tak dalej. Także no mamy pełen przegląd i działa to całkiem ok. Umożliwia pracę równoległą, to znaczy to urządzenie może pracować z mocą maksymalnie 5 kW długofalowo, bo krótkofalowo ta moc może być chyba 2 razy większa, czyli 10 kW, ale to tam chyba do około 10 czy 20 sekund. No tak jak ma większość falowników. Możemy łączyć je równolegle, czyli jeśli ten ma 5 kW mocy ciągłej, możemy połączyć je równolegle i z tym samym zwiększyć moc do 10 kW. Mogą też pracować połączone równolegle falowniki w trybie trzyfazowym. No wtedy są potrzebne 3 modele. Wydaje mi się, że to jest ciekawa opcja, ale raczej w tym momencie nie będę myślał nad taką rozbudową. Generalnie falowniczek bardzo fajny. Teraz jeszcze tylko może przedstawię, jak wygląda to całe tutaj okablowanie i do czego służą poszczególne skrzynki. Pierwsza skrzynka to jest zasilanie falownika. I tutaj mamy przełącznik sieć agregat. W dół 230 V z sieci. Środek wyłączenie, góra. Mam tutaj wyprowadzone, jeśli jest przełączone na górę, mam zrobione wyprowadzenie na zewnątrz garażu, gdzie jest gniazdko, które możemy zasilać 230 V. Możemy tam podłączyć po prostu agregat. Tutaj jeszcze jest dodatkowo bezpiecznik pod ten agregat, 16 A. Nie mam za bardzo mocnego agregatu w tym momencie. I to jest pierwsza skrzynka, czyli tak, stąd mamy zasilanie, wchodzi do falownika, przetwornica pracuje, mamy 230 V i tutaj już mamy skrzynkę z wyjściem na dom. Tu jest jeden bezpiecznik 25 B25 amperów. No i trzecia skrzynka to skrzynka już z fotowoltaiki. No jak widać, mam podłączone 2 stringi.
I teraz tak, pierwsze zabezpieczenie to są wkładki topikowe. Następnie wyłącznik nadprądowy DC. No i przepięciówka podłączona tutaj widać do uziemienia, także nie jest to w powietrzu. Działa, rezystancja uziemienia zmierzona, jest ok. I tutaj jest drugi string, odbicie lustrzane, ta sama sytuacja. I teraz tak, no w idealnych warunkach, jeśli chciałbym mieć MPPT dobrze pracujące, no to powinienem mieć dwa takie kontrolery MPPT ładowania. Tutaj no, działam w takim trybie, powiedzmy trochę teraz takim trochę oszczędnym. Te dwa stringi są po prostu połączone równolegle przez diody blokujące. To jest dioda 20A, tutaj tak samo. I one są połączone razem. No nie należy mylić diod blokujących z diodami bocznikującymi, które się znajdują w panelach. One służą do czegoś zupełnie innego. No, sprawuje się to w zasadzie ok. No można by tutaj zarzucić, no wiadomo, można by kupić jeszcze jeden kontroler MPPT osobno, choćby Smart, taki troszeczkę znany. Ale robiłem próby, tutaj odłączałem jeden string, zostawiałem drugi i powiedzmy osiągałem w danym momencie około 500 watów. Później odłączyłem ten string, który działał, podłączałem kolejny i powiedzmy, że miałem na drugim stringu 700 watów. Czyli łącznie to jest około 1200 W. Jeśli załączyłem jeden i drugi, no to ten falownik i jego sterownik ładowania MPPT przetwarzał również około 1200 W, także wydaje mi się, że połączone równolegle stringi wcale nie oznaczają, że nie wiem, że będę miał z tych tutaj dostępnych 1200 W, nie wiem, 800, 700 czy 1000. Tyle, ile kontroler MPPT wyłapał z jednego stringu osobno i z drugiego osobno, po zsumowaniu tak naprawdę dostajemy tutaj to samo, więc no nie widzę tutaj większej różnicy, żeby się tutaj pokusić o zakup kontrolera MPPT osobnego do drugiego stringu. Także no ten punkt maksymalnej mocy no, jest tutaj śledzony dosyć dobrze. Zresztą stringi mają dosyć równe też napięcia, także nie ma tutaj większego problemu. Na ten moment po prostu tak to będzie pracować. Kolejną częścią mojego systemu jest magazyn energii. No jak wiele osób pewno już zdążyło zauważyć, jest tutaj mocna inspiracja magazynem z kanału Paragon DIY, czyli od pana Leszka. No od kiedy ten magazyn pierwszy raz zobaczyłem na tym kanale, pomyślałem, kurczę, no Matrix, muszę coś takiego mieć. No i praca przy tym no, zajęła mi bardzo wiele czasu, ale warto było. Warto było, no bo sprawuje się generalnie świetnie. Podchodząc bliżej, no mamy tutaj system trochę skromniejszy niż też ta pierwsza wersja z kanału Paragon DIY. Tu mamy system 14S 120p, choć nie do końca w tym momencie 120p, bo przy testach wyszło mi, że niektóre ogniwa nie do końca się sprawowały tak jak powinny i nie zachowały napięć, także musiałem tutaj jeszcze wykonać ponowne przeliczenia dla szeregów i wyeliminowałem te wadliwe ogniwa. One będą uzupełnione nowymi, które już sobie zamówiłem, bo mam takiego sprawdzonego dostawcę, który sprzedał mi ogniwa Murata V3. To są już ogniwa wysokoprądowe 10 A i one, myślę, że tutaj robią robotę i przy tej ilości bardzo dobrze się sprawują. Także mamy tu będziemy mieć przynajmniej 1680 ogniw, czyli 14 razy 120. No i tak jak mówię, 50 ponad procent to są Muraty V3
prądowe. Reszta to są zwykłe baterie wyciągnięte, ogniwa wyciągnięte z baterii laptopowych. Przetestowane, pojemności, rezystancja wewnętrzna, przeleżakowane, napięcie trzymają. No, wydaje mi się ok i wszystko działa tak jak powinno. Jeśli chodzi tutaj o zapewnienie bezpieczeństwa, takie podstawowe, no to na ten moment mam zakupionego BMS-a Daily 120 A MOSFET. Także no, on działa dosyć dobrze. No, poza tym balansowaniem, no bo naprawdę no, tutaj to balansowanie jest dosyć słabe. To jest z tego co pamiętam około 1 amper przepalanej mocy w danym momencie. Także no, może nie rozjeżdżają się te szeregi tak naprawdę, bo to są ewentualnie setne części volta, jeśli chodzi o różnicę, ale czasami wydaje mi się, że ten balancing powinien troszeczkę szybciej przebiegać. Dlatego dokupiłem jeszcze ten balancer aktywny. Choć no jak wiemy, ja wiem przynajmniej z kanałów właśnie Paragon DIY, pana Leszka i drugiego kanału, który też mnie zainspirował, czyli Kenny88. Nie wiem dokładnie jak się nazywa osoba, która go prowadzi. W jednym i w drugim przypadku taki balancer aktywny oparty na kondensatorach no niestety uległ spaleniu. No, zakupiłem taki sam model, ale no, planuję przede wszystkim zamknąć go w metalowej obudowie i zapewnić mu odpowiednią tylko wentylację, jakąś też aktywną, nie wiem, wentylatorkiem. Po prostu, no, jeśli on się spali, no to trudno. Widocznie taką mają przypadłość te balansery. No ale będzie w miarę bezpiecznie, jeśli go odpowiednio podomykam i odizoluję, żeby ten ogień się nie rozprzestrzenił. Także no to będzie zrobione w miarę bezpiecznie. I teraz przechodząc do samego systemu, no to tak, no. Mamy tutaj, jak mówiłem, już te 14 szeregów, balancer, moduł Bluetooth, bardzo fajnie się sprawuje. I tutaj pierwsza rzecz, zabezpieczenie przeciwprądowe 120 A DC. To jest taki moduł MCCB, dwupolowy, także służy mi też jako rozłącznik izolacyjny. I idziemy dalej. Mamy busbary. Busbary są typowo chińskie, ale prawdę mówiąc bardzo dobrej jakości. Spore przede wszystkim i ciężkie, także sporo tu jest tej scali nierdzewnej. Jeden to waży chyba około kilograma, jeśli nie więcej. Także one są dosyć dobrej jakości. I idziemy dalej do falownika. Tu mamy już zabezpieczenie za busbarem, zabezpieczenie główne zaraz przed podłączeniem. I tutaj jest taki jak wcześniej, też moduł zabezpieczenia przeciwprądowego. To jest wersja 150 amperowa. Tam mieliśmy 125 A, tu mamy 150 i też jest to dwupolowe, także służy jako rozłącznik izolacyjny wszystkich ewentualnie tutaj podłączonych do busbara magazynów energii. Co więcej można powiedzieć? No, testowałem już ten magazyn. Obciążałem go najpierw prądami około tam 40 A, 50. Jeśli chodzi o moc to 2000 W, później 4000 W i troszeczkę więcej. No, sprawdzane kamerą termowizyjną. Nic się nie grzeje. Tak naprawdę nawet na szynach i przy połączeniu tutaj nie ma żadnego wzrostu temperatury. No może tam są jakieś takie w granicach 2 V, także naprawdę no, nic się nie grzeje. Wszystkie ogniwa są chłodne i działam tutaj w zakresie takim bezpiecznym, też polecanym przez użytkowników ogniw używanych w zakresie 4,05 maksymalnie, jeśli chodzi o napięcie ładowania i jeśli chodzi o napięcie rozładowania 3,35 V.
No i na ten moment tak to funkcjonuje. Jestem bardzo zadowolony z tego magazynu. No, w porównaniu z magazynami opartymi na AGM-ach i akumulatorach żelowych, które mam w innej instalacji, no to nie ma praktycznie żadnego porównania. To ma dużo większą sprawność ten magazyn, aniżeli ten magazyn oparty na AGM-ach. Zresztą, prawdę mówiąc, te AGM-y, które mam w innej instalacji, one już nadają się niestety do utylizacji, bo no, straciły około 50, jeśli nie więcej już procent swojej pojemności. Zresztą już nie da się ich obciążać też takimi wielkimi prądami, jak można było to robić na początku. Także no, jeśli chodzi o AGM-y, akumulatory żelowe, no jeśli ktoś, nie wiem, ma tych akumulatorów może 20, 40, no co najmniej myślę, że 40, no to może jakoś to będzie funkcjonować, ale jeśli ktoś ma tych akumulatorów, nie wiem, 2, 4 czy 8, 10, no to jeszcze jest mała liczba i one naprawdę będą robiły cykle i po prostu bardzo szybko no, będą się nadawały do utylizacji. No i to w zasadzie jest opinia przeze mnie praktycznie sprawdzona, przez wielu również. Nie ma w zasadzie co iść w AGM-y, w akumulatory kwasowe. Tutaj mamy to zrobione na akumulatorach litowo-jonowych, na ogniwach litowo-jonowych 18650. No i sprawuje się to po prostu świetnie. Przy tej pojemności, którą tutaj mam, a nie wspomniałem o tym, to jest około 12 kWh, jeśli oczywiście uzupełnię jeszcze brakujące ogniwa, które sobie domówiłem. No one oczywiście też będą odpowiednio przeliczone, żeby każdy szereg miał identyczną, odwzorowaną pojemność. No to naprawdę tutaj sprawność jest bardzo wysoka i spokojnie z 2 dni, 3 może nawet przy oszczędniejszym korzystaniu mógłbym się odłączyć całkowicie od sieci i korzystać tylko i wyłącznie, jeśli chodzi o gospodarstwo domowe, z tego magazynu. Czy planuję powiększenie tego magazynu? Myślę, że z czasem tak, że jeszcze chciałbym dołożyć kolejne 12 kW, zgrzać te ogniwa, bo tutaj mamy dla jednego koszyka w głąb 2 ogniwa, będą 4 w przyszłości, no i będzie to około 24 kWh. Takie są plany. Kolejną częścią systemu jest tutaj dodatkowa skrzynka, którą zrobiłem w domu. Tu jest skrzynka energetyczna i tam mam rozdzielnicę generalnie wszystkich obwodów w domu. Tu jest nowa skrzynka. I teraz tak, te 3 bezpieczniki to są 3 fazy, które idą bezpośrednio z licznika z zakładu energetycznego. I następnie te 3 fazy idą na licznik trójfazowy. To jest zrobione po to, żeby móc sobie po prostu obejrzeć, jak wygląda obciążenie tych faz. Tak naprawdę korzystam tylko z jednej fazy, a w okresach, kiedy mamy wystarczająco dużo energii z fotowoltaiki, no to nie korzystam z energii sieci w ogóle. I teraz tak, te 3 fazy idą na licznik trójfazowy. Jedna faza idzie na ten licznik. Jak widać, tutaj mamy prawie zerowy pobór, 2 W. To pobiera już ten sam licznik i jego wyświetlacz i on wychodzi do zasilania falownika. Falownik nam dostarcza moc albo coś dodatkowo dostajemy z fotowoltaiki, z magazynu, albo nie. No i oczywiście trzeba też doliczyć jakieś tam własne potrzeby tego falownika. Tak jak mówiłem, w tym momencie falownik pracuje na baterii plus fotowoltaice. Także nie bierze nic z sieci, tak jak mówiłem, 2 W to jest pobór tylko i wyłącznie tego licznika na dom. No, bardzo małe zużycie na ten moment. Ale tu jest porównanie z ostatnich kilku dni z sieci pobrane 0 kWh. Falownik dostarczył nam 16 kWh. Czyli to jest powrót z falownika i mierzymy moc. Następnie
mamy ATS-a, Automatic Power Switch, po polsku SZR, czyli samoczynne załączanie rezerwy. I tu mamy dwa źródła. U góry fotowoltaikę, czyli w zasadzie fotowoltaikę. W zasadzie zasilanie z naszego falownika, na dole sieć. I to jest ATS, który ma 4 pola. 3 to fazy RST i 4 to przewód neutralny. I teraz pytanie, jak to zrobiłem? Po prostu góra, gdzie mamy falownik, 3 fazy są wejścia RST są zmostkowane i przewód neutralny normalnie doprowadzony. Dół, gdzie jest sieć RST, 3 fazy są normalnie podłączone. I jeżeli pracujemy na falowniku, tak naprawdę w domu mamy wszystkie obwody podłączone na jedną fazę, które są zmostkowane. Jeśli pracujemy na sieci, mamy normalnie obwód trójfazowy i 3 fazy dostarczone do skrzynki, do rozdzielnicy tutaj już w domu. Rozwiązanie się sprawdza, nie trzeba wychodzić do garażu, żeby sprawdzić, czy wszystko funkcjonuje. Także jestem z tego rozwiązania generalnie zadowolony. Ta część systemu niczym się nie wyróżnia. Mam 2 stringi. Jak widzimy teraz, jeden jest umieszczony na dachu garażu i składa się z 12 paneli polikrystalicznych o mocy 200 watopików. Daje nam to łącznie 2760 watopików. Panele są pod małym kątem około 17 stopni i są skierowane na zachód. Drugi string paneli znajduje się na dachu domu. Składa się również z 12 sztuk, lecz polikrystalicznych. Tym razem o mocy 275 watopików każdy, co daje nam łącznie 3300 watopików. Te panele są skierowane na południe. Łącznie moc z paneli to około 6 kWp. Chciałem poruszyć jeszcze jedną rzecz, to znaczy wspomniałem, że to inspirowałem się przy budowie 2 kanałami, Paragon DIY i Keny 88. Prawdę mówiąc, tu jest miks ich rozwiązań plus troszeczkę też moja inspiracja. Pierwsza sprawa, te szyny, tutaj mamy minus, tutaj mamy plus, są jak widać na pierwszy rzut oka wykonane z oplotów miedzianych ocynkowanych, bo są srebrne. Myślę, że to jest dużo lepsze rozwiązanie, bo oploty miedziane bez ocynku no, po prostu nam będą się utleniać. Ale takie jest tylko wrażenie na pierwszy rzut oka. Tak naprawdę to nie są tylko oploty, bo mają tak jakby rdzenie. Rdzenie jest zrobione z płaskownika miedzianego o grubości 3 mm, szerokości 2 cm i na to jest założony oplot, bardzo fajnie pasuje. Także każdy tutaj ten element jest zrobiony z płaskownika plus z oplotu. Tutaj jest 2 cm szerokości, grubości 3 mm plus ten oplot. Sam oplot tak naprawdę już umożliwia przepływ prądów około 150 A. No już nie wspominając o tych płaskownikach, które tam już spokojnie ponad 200 A uciągną. Pomiędzy szeregami też mam dosyć takie mocne rozwiązanie. Tutaj jest też płaskownik, tylko o szerokości 1 cm, grubości 3 mm, czyli połowa jakby tego, jeśli chodzi o szerokość, również w oplocie. Każdy koszyk ma zabezpieczenia przeciwprądowe, wkładki bezpiecznikowe szklane, 4 amperowe. Także no, jak widać, nie da się ukryć, jest inspiracja tutaj magazynami tych 2 panów. Wyświetlacze, woltomierze dla każdego szeregu.
No, jestem bardzo zadowolony z tego rozwiązania. No, sprawuje się naprawdę świetnie. Podsumowując tą część, ten falownik z tymi stringami z fotowoltaiki i z tym magazynem energii bardzo świetnie funkcjonuje. Nie mam żadnych problemów, także jeśli ktoś ma jakieś pytania, a jeszcze lepiej jak ktoś ma jakieś propozycje, co tutaj poprawić, no to bardzo chętnie liczę na komentarze.